Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran, szukając przygody.pl i dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę po moim ogródku. Pokażę Wam troszeczkę więcej rzeczy, co nam udało się wyhodować, co wyrosło, co będziemy dzisiaj sadzić. No jest to takie bardziej z życia wzięte. Zaczynamy! No dobra, zaczynamy za moment, bo się okazało, że pierwsze co ja muszę tak naprawdę, od czego muszę zacząć dzisiejszą pracę, to wynieść tą ziemię, którą specjalnie z Walencji mi dostarczyli do Dumaguete, ponieważ to ona będzie służyła dla przeniesienia tych wszystkich warzyw, które nam wyrosły. No zresztą poczekajcie chwilkę i zaraz wszystko zobaczycie. Dobra, słuchajcie, plan na dzisiaj jest prosty. W zasadzie chodzi pierwsze o to, żeby te sadzonki, które wyrosły, a wyrosły mi na zasadzie do tej pory tylko chili i pomidory z Polski, przenieść do większych pojemników, a następnie tą kratę, która zostanie, tą sadzonkową kratę, która zostanie, oraz te 3 kolejne, które ostatnio mi zjadły wszystko, wyniosły mrówki, zasieć od nowa, nowymi nasionami. Wszystko kupiłem w Robinsonie, o tych nasionach Wam zaraz wszystko wyjaśnię, które mam. Natomiast to Wam pokażę, jak to robię pierwsze, bo tym się pierwsze muszę zająć w pierwszej kolejności. I też jako może ciekawostkę, na początku nie mieliśmy w zasadzie żadnych doniczek większych, więc z pomocą przyszła nasza córka Emilia, bo na Filipinach kupujemy specjalnie dla niej wodę taką, w której odparzamy butelki i mieszamy też z mlekiem, które ona pije. To jest woda w takich 5-litrowych baniakach, w Polsce one też są dostępne. Okazało się, że te baniaki są idealnym rozwiązaniem później, żeby zacząć sadzić w tym różne roślinki. Wystarczy to przeciąć na pół, włożyć odwrotnie. No i mamy fajny pojemnik na roślinki. Oczywiście w tym zakręcie robimy trochę dziurek, żeby ta woda spływała, jeżeli jest jej za dużo. A co też jest ciekawostką, jeżeli zacznie nam brakować miejsca i to się okaże, że to jest niewystarczające, to zawsze można to gdzieś wyciągnąć, zrobić jakąś podpórkę, żeby to stało, a to wykorzystać jako kolejny pojemnik. Więc 2 razy więcej pojemników mamy dodatkowo. No więc dobra, weźmy się za przesadzanie. Pojemniki na nowe sadzonki już są gotowe. Teraz możemy napełniać je ziemią, no i oczywiście przesadzać.
No dobra, no i na koniec przesadzania co mi zostało. Jak widzicie, większość z tego to już jest tylko i wyłącznie chili, ale mam tylko 2 ostatnie pojemniki i jeden duży i jego wykorzystam ten duży zostanie wykorzystany do w zasadzie przeniesienia wszystkich chili, resztki co została. Najwyżej jak urosną będę to przesadzał jeszcze raz, chociaż chciałem tego uniknąć, ale nie mam więcej pojemników. A do tych 2 chcę przesadzić to, co mi się udało wyhodować. To, co na razie wyrosło bardzo małe jeszcze, to są pomidory z Polski, to co widzicie tutaj po prawej stronie. Ciekawy jestem, czy się przyjmą, bo z tego co wiem, no nie powinny się tutaj przyjąć, bo jest za ciepło. No ale czas pokaże. Chciałem wam też wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, ale ja nagrywam ten filmik od niecałej godziny, a ze mnie się już po prostu woda leje. No, na Filipinach zawsze jest tak ciepło, dzisiaj szczególnie. Nie mieliśmy deszczu w zasadzie od 2 miesięcy, raz tylko 4 dni temu. Padało przez dosłownie 25 minut i to nie jakiś mocny deszcz, więc no, jedynie po prostu kurz zmył z ulic, ale niczego więcej nie podlał. No, od 2 miesięcy jest totalna susza. Wszystko jest naprawdę mega suche i jest mega gorąco. Dzisiaj jak sprawdziłem, to jest 31 stopni w cieniu, więc w słońcu, jak się przed chwilą tutaj ruszałem pomiędzy tymi miejscami, co jak widzieliście, jak nagrywałem filmik, no to podejrzewam, że jest przynajmniej 40 stopni jak nic. Naprawdę no woda się po prostu nie leje, cała koszulka już jest przemoczona, no ale nic, no nagrywamy dalej. Mam nadzieję, że wam się podoba. Dobra, i doszliśmy do kolejnego etapu. W zasadzie to już koniec dzisiejszego filmiku. Znaczy może nie koniec, ale chodzi mi o to, że w końcu mogę się wziąć za sianie nowych nasion. Bardzo dużo od was pytań dostawałem, co tak naprawdę tutaj sadzimy na Filipinach. No, ja nie jestem specjalistą w tym temacie, jak pewnie wiecie. Jestem informatykiem, ale przez kwarantannę muszę coś robić ze swoim życiem i akurat wyjście na nasz taras i zasianie czegoś to jest akurat dobra forma relaksu dla mnie i spędzenia czasu. Natomiast ostatnio byłem w Robinsonie. Robinson to jest jeden z większych supermarketów w Dumaguete i no też na Filipinach, no wszędzie jest taka sieciówka. I tam znalazłem, słuchajcie, nasiona. Pierwszy raz kupiłem nasiona na Filipinach, w zasadzie to drugi raz, bo pierwszy raz, jak znacie moją historię, wysiałem coś i okazało się, że mrówki wszystko wyniosły. No i teraz do tego się je od nowa, ale tym razem kupiłem troszeczkę więcej. Kupiłem szpinak, paningang, cokolwiek to jest coś jak chili, takie papryczki takie bardziej ostre, albo nieostre, nie wiem. To są na pewno spicy chili i te papryczki mi już wcześniej wyrosły, to co przesadzałem je wcześniej oczywiście. Drugi raz te spicy chili, bo one bardzo szybko rosną i zawsze to mogę komuś dać. Hot pepper to jest całkowicie inna odmiana. Sweet pepper, czyli nasza papryka. I to, co mi najbardziej na tym zależy i mam nadzieję, że to w końcu wyrośnie, to jest cherry tomato, czyli małe pomidorki koktajlowe. Wcześniej tych nasion w ogóle tutaj nie widziałem, w końcu mi się udało je znaleźć. Ostatnią paczkę, gdyby było ich więcej, to bym kupił na pewno więcej tego. Z ciekawostek, no, taka paczka nasion, różnica między nimi może była paru peso, czyli parunastu groszy, natomiast na ogół taka paczka jest za 50 peso. 50 peso to jest jakieś 3,20, 3,50 na dzień dzisiejszy, na polskie złote. Normalna cena. Jak dla mnie, dla zabawy warto zasiać to i zobaczyć, co z tego wyrośnie. No a wy pewnie za kilka odcinków do przodu też zobaczycie, co z tego wyrośnie. Tamte papryczki z chili, co wcześniej przesadzałem, co widzieliście, one mają dokładnie 2,5 tygodnia. Więc no, tyle już wyrosły. Też posadziłem w tym samym czasie nasiona strączkowe, czyli te takie zielone fasolki. Fasolki, taka odmiana filipińska. Ona bardzo szybko rośnie, bo ona też ma 2,5 tygodnia. A tak jak widzicie, ona urosła już do ogromnych rozmiarów, już się pnie na wysokość w zasadzie 1,50 m. Nie wiem, gdzie ona się będzie piła dalej, kiedy będzie miała warzywa, no ale mam nadzieję, że bardzo szybko. No nic, no zabieramy się za sianie tego, co mamy. Tutaj, słuchajcie, jeszcze mi zostały nasiona, które wysuszyłem
też z takich papryczek słodkich, które wcześniej mi wyrosły. Ja już miałem ich na tyle, że nie mogłem ich przejeść, więc wysuszyłem je i teraz nasiona z nich wyciągnąłem. Znaczy nasiona już się suszyły od dobrych paru miesięcy. I też jeszcze to, żebyście wiedzieli czym i jak tutaj nasiona się wysiewa, bo to też może być interesujące dla Was. Takie kraty, jak tutaj widzicie, można kupić w każdym lepszym takim sklepie ogrodniczym. I one kosztują w granicach 100 peso, czyli jakieś 8 zł za sztukę. Teraz tak, wszyscy przeważnie wysiewają z taką specjalną ziemią, która jest do kupienia za 200-220 peso, też w sklepie ogrodniczym. To jest 4 litry. 4 litry. Mi to wystarcza przynajmniej chyba na 4 takie kratki, przynajmniej tyle wcześniej kupowałem. To jest ostatni worek, który mi został, akurat mam jeszcze otwarty, bo wcześniej go używałem. Tutaj jak widzicie ziemia jeszcze jest, bo nie chcę jej marnować. Nasiona z tego już zostały wyciągnięte, mrówki się tym zajęły. Więc uzupełnię po prostu tą ziemię, to co zostało. Rozłożę nasiona, a następnie zasypię to jeszcze ziemią i troszeczkę utwardzę. No i dam do mojego specjalnego, już wypracowanego stojaka, gdzie 4 nogi są włożone w wodę, więc mrówki się tam nie dostaną i tym razem może coś wyrośnie. No i zobaczcie no. I zobaczcie, kto mnie odwiedził. Jest moja Emilka, przyszła z Christine na górę pomóc mi w sianiu. A w zasadzie to nie poszła pomóc w sianiu, ale poszła zobaczyć, co się dzieje, no bo jest godzina 3 po południu? 3 p.m. wstał? Nie. Tak, Emilia właśnie wstała, więc jest bardzo zabawna i się lubi śmiać. Hej, hej. No nic, wracamy do odcinka. Emi, Emi, Emi. Emi, Emi, Emi. O! Śmiaj. Emi, Emi. Słuchajcie, a skoro jesteśmy przy roślinkach, to też chciałem Wam wspomnieć o jednej rzeczy. To, co widzicie tutaj, to jest cytryna, którą zasadziłem z pestek niecały chyba rok temu. Jak mi się nudziło, przeprowadziłem się do Dumaguete, nie wiedziałem co robić. Zresztą to też pisałem o tym, założyłem swój pierwszy ogród i gdzieś znalazłem na YouTubie jakiś przepis na to, jak zasiać cytrynę z pestki. No nie wiedziałem nawet wcześniej, jak to się robi. To też ciekawe doświadczenie, no i okazało się, że się przyjęły idealnie, no bo mam już takie 4 drzewa. One mają po, nie wiem, 30-40 cm, może już nawet. Ciekawy jestem, kiedy takie drzewka w ogóle cytrynowe mają owoce, bo wiem, że w Polsce też ludzie sadzą drzewka cytrynowe i mają cytrynę w domu i to nie są jakieś wielkie rozmiary tego drzewka, więc jeżeli wiecie coś na ten temat, zostawcie komentarz, bo ciekawy jestem, kiedy to będzie miało owoce. Przyznam się, że naprawdę byłbym bardzo podekscytowany, jakby się okazało, że będą jakieś cytryny na Filipinach. Oczywiście cytryny są dostępne, są bardzo drogie, no ale własna cytryna to by był szał. No słuchajcie, no ja już muszę kończyć na dzisiaj sianie. Zrobiłem 2 kraty, pewnie resztę zrobię jutro, no bo obowiązki wzywają. Nie wyrobiłem się czasowo. A teraz moja kolej, żeby się Emilią zaopiekować.
moja kolej, no a Krystynie idzie coś ugotować na lunch i na kolację, więc no dlatego nie mam dzisiaj więcej czasu. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek, że zobaczyliście coś więcej z takiego naszego życia prywatnego. Teraz już jest 3 po południu, więc trzeba zacząć robić coś innego, nie tylko blogować i vlogować. No nic, pozdrawiamy Was serdecznie. No, papa. Pa, Emi. No. Ja Skupiona na czymś innym. Pa!